Pokażemy w takim razie, jak wygląda uchwyt na próbki. Więc to jest adapter PTS. Ja go wyciągnę. I ten adapter PTS ma zamontowany uchwyt na próbki typu Flag Style. To jest przykładowy taki uchwyt, czyli po prostu się w niego wsuwa za pomocą tego uszka. I my teraz ten uchwyt włożymy do komory załadowczej, która jest tutaj. To, co musimy zrobić, to zapowietrzyć tą komorę, ponieważ ona jest teraz pod próżnią, więc musimy sprawdzić, czy zawór jest zamknięty, żeby przez przypadek nie zapowietrzyć wszystkiego. I zatrzymujemy pompy. Za jakiś czas tam będzie, w zasadzie nie powietrze, tylko azot, bo zapowietrzamy azotem. I będę mogła normalnie podnieść tą pokrywę, bo póki co ona jest zassana, bo tam była próżnia i jeszcze tam troszkę tej próżni jest. Więc za chwileczkę będziemy sobie mogli przenieść, wyciągnąć pokrywę. Mamy też magazyn próbek. Który znajduje się tutaj. I ten magazyn może pomieścić 6 uchwytów z próbkami. On jest też pod próżnią, ponieważ to jest część tego całego systemu, więc to jest ultra wysoka próżnia. I tutaj też mamy takie stanowiska, gdzie możemy sobie te próbki zapiąć i będą po prostu czekać na swoją kolej na pomiar. Możemy już ściągnąć pokrywę, ponieważ jest zapowietrzone. Więc ściągamy ją po prostu, ciągnąć do góry. Teraz możemy sobie załadować na którąś z tych stacji nasz uchwyt. W tą stronę, dużym uszkiem do zewnątrz, to się zapina tutaj. I pompujemy. Na odpompowanie tego uchwytu trzeba poczekać godzinę, półtorej, żeby próżnia była na tyle dobra, żeby można było próbkę przełożyć dalej. To ramię w komorze, tak zwanej radialnej komorze dystrybucji, działa tak, że kręcąc je w jedną stronę przesuwamy ramię dookoła, natomiast kręcąc w drugą wysuwamy transfer liniowy, który może złapać próbkę i ją zabrać tam, gdzie chcemy. Więc ja teraz zabieram tą próbkę albo nośnik. No więc teraz, jeżeli chcemy ją przetransportować do komory preparacji, znowu musimy objechać całą komorę radialnej dystrybucji, ustawić się na porcie naprzeciwko tej komory i wjechać do komory. Zawsze trzeba sprawdzać próżnię. Tak naprawdę to, co wystarczy teraz zrobić, to otworzyć zawór między komorami i wjechać ramieniem w stację w komorze preparacji. Wjechaliśmy do komory preparacji i teraz możemy wykonać potrzebną preparatykę. Jeżeli próbka na przykład wymaga wygrzania, możemy ją wygrzać. Oprócz tego, że możemy próbkę wygrzać, możemy też na nią nanieść jakieś cienkie warstwy. Do tego celu możemy wykorzystać komórki, które mamy tutaj.
To jest komórka służąca do nanoszenia warstw za pomocą bombardowania elektronowego. Mamy też komórki efuzyjne. Generalnie też mamy kilka pustych portów, gdzie możemy zamontować różne inne komórki efuzyjne, jeżeli użytkownik sobie tego życzy. Oprócz tego mamy zawory naciekowe i podpięte pod te zawory butle z różnymi gazami, więc możemy też spasywować powierzchnię, utlenić ją, zredukować, też w zależności od tego, co jest potrzebne. W komorze preparacji mamy również działo jonowe, więc jeżeli próbka jest brudna i wymaga wyczyszczenia przez bombardowanie jonami argonu, również możemy to zrobić. Mamy również spektrometr niskoenergetycznych elektronów, więc możemy sprawdzić jakość krystaliczną tej powierzchni. Możemy też wykonać spektroskopię elektronów ORZE. No i myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy z komory preparacji głównej, ponieważ mamy też drugą komorę preparacji i ta komora preparacji służy do reakcji z gazami i tutaj możemy utrzymać ciśnienie rzędu 800 mbar. Oprócz tego mamy łupaczkę i tutaj możemy łupnąć kryształ, czyli usunąć jego warstwę wierzchnią, pozostawiając atomowo czystą warstwę gotową do pomiarów. Jeżeli jesteśmy gotowi z próbką do pomiarów, musimy ją przenieść z komory preparacji do komory analizy. Więc musimy wyciągnąć adapter PTS z komory preparacji, wprowadzić go do komory analizy i za pomocą wobble sticka ściągnąć płytkę FlagStyle z próbką. I jego można odpiąć w ten sposób, złapać za uszko płytki FlagStyle tak na płasko, zapiąć i ściągnąć płytkę. W komorze analizy wszystkie osie są zmotoryzowane, więc wykonując pomiar można sobie zautomatyzować przesuwanie się próbki w dowolnym kierunku. Mamy też dwa obroty, więc próbka może być w ten sposób obracana 360 stopni lub prostopadle do soczewek analizatora i w zasadzie jest to obrót ciągły. W komorze analizy mamy fotodiodę oraz możemy mierzyć prąd próbki. Oprócz tego mamy dwa dodatkowe źródła światła, które znajdują się z drugiej strony. Tutaj znajduje się lampa promieniowania rentgenowskiego, natomiast tutaj mamy dodatkową lampę promieniowania UV z monochromatorem. Tutaj znajduje się serce tak naprawdę komory analizy, najważniejsza rzecz, czyli hemisferyczny analizator elektronów. Do niego zainstalowany jest detektor spinowy, który wraz z rotatorem spinowym pozwala na detekcję wszystkich trzech składowych spinu elektronów. Serdecznie wszystkich zapraszam do aplikowania o czas pomiarowy naszej linii, bo myślę, że warto i jest to bardzo fajne narzędzie do otrzymania wartościowych wyników. A jeżeli w Waszych głowach pojawią się jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się ich zadawać. Jesteśmy tu dla Was.